W samych swoich ciekawe jest to, że to nie był film programowany na taki sukces komercyjny, na film kultowy, zresztą jeszcze nie było u nas w Polsce tego pojęcia. On chyba nawet nie miał premiery. Wszedł na ekrany tak bokiem. Pamiętam tę sytuację, gdzieś byłem na drugim roku studiów, zaczynał się ten drugi rok studiów i jakoś w jakimś bocznym kinie w Krakowie, bez rozgłosu, nie miał jakichś recenzji specjalnych, był zepchnięty najwyraźniej wtedy na boczny tor. I epoka późnego Gomułki to nie był czas dla takich filmów, mimo że wiadomo było, że Ziemie obiecane, Ziemie zachodnie to jest konik tego pierwszego sekretarza KC, który zaczynał swoją karierę partyjno-rządową po wojnie od teki ministra ziem odzyskanych i wielu autorów nawet specjalnie umieszczało akcje swoich filmów, takich nie całkiem, o których mogli się obawiać, że nie będą dobrze widziane, na ziemiach odzyskanych, żeby łatwiej uzyskać zgodę na realizację. Ale w tym wypadku jednak ten akcent w tym filmie był zbyt mocno przesunięty na stronę tych wspomnień związanych z utraconymi ziemiami na wschodzie. Za bardzo oni mówili tym wilejskim zaśpiewem, żeby ten film mieścił się w polityce tego okresu. I właściwie dopiero sympatia widowni z latami uczyniła go tym przebojem, którym jest dzisiaj niemal w każde święta. No, widzę, że w Wielkanoc nie ma go w programie telewizji, więc pewnie będzie w Boże Narodzenie, bo nie jest znowu aż tak, żeby i w Wielkanoc i w Boże Narodzenie go pokazywano. Ale jak Państwo wiecie, pokazuje się go regularnie, także jest to chyba sukces kierowanej przez Panią instytucji, że Państwo, znając pewnie ten film na pamięć, przyszli, żeby zobaczyć w Akademii Filmu Polskiego. Chociaż różnie to bywa. W zeszłym tygodniu miałem zajęcia z naszym nowym drugim rokiem pierwszy raz i z 40 osób 2 osoby widziały Ziemię obiecaną Wajdy, więc to jednak nowe pokolenie przychodzi. Może Państwo są z wyższych lat i pewne rzeczy, albo właśnie są z drugiego i jeszcze nie oglądali, przyszli pierwszy raz na samych swoich. Wspomniałem o tym, że to jest pomysł, inicjatywa filmu wyszły od Andrzeja Mularczyka, scenarzysty, znakomitego dziennikarza, reportera, brata rodzonego Romana Bratnego, który nazywał się Roman Mularczyk, jeszcze przed zmianą nazwiska na swój okupacyjny pseudonim. I oni mieli takiego stryja, który opowiadał im takie historie, który właśnie przybył za Buga i opowiadał takie historie tych dwóch zwaśnionych, zaprzyjaźnionych rodów i Andrzej Mularczyk z jego wspomnień skonstruował scenariusz. Ale oczywiście znacznie, i to jest siła tego filmu, że on czuje się w nim taki autentyzm rzeczywistych przeżyć tych Polaków z Buga, którzy przesiedlili się w 1945 roku na te nasze ziemie zachodnie. Ale oczywiście profesjonalizm scenarzysty sprawił, że ten film równie wiele jak z tych wspomnień stryja zawdzięcza licznym nawiązaniom intertekstualnym. To jest dobrze osadzone w tradycji literackiej. No, widzimy, że Fredry przede wszystkim, prawda, to jest ten motyw zemsty, jakby dwóch zwaśnionych sąsiadów, motyw małżeństwa planowanego i konsumowanego w końcu dwojga młodych ludzi z tych zwaśnionych rodów, co zapowiada przyszłe, lepsze czasy. Z nimi w ogóle więcej nadziei wiążemy, co jest realizowane w dwóch takich odcinkach, jakby sekwelu, prawda, po latach zrealizowanych już w dekadzie Gierka, w latach 70., najpierw w 74. Druga część Nie ma mocnych i w 77. Kochaj albo rzuć. Czyli to jest dzisiaj trylogia, którą zwykle się ogląda razem. No tam jeszcze z Anną Dymną, Andrzejem Wasilewiczem, z tą świetną postacią w trzeciej części, graną przez Pietrzaka i grupą Polonusów, wyjazdem do Stanów i tak dalej. Ale ten pierwszy
Ta pierwsza część właśnie, którą za chwilę zobaczymy, jest taka najświeższa, najmocniejszym elementem tej trylogii. Raz, że ona rzeczywiście przełamywała pewne, może nie powiem tabu, to nie było tabu, ale prawie tabu. Bardzo mało w ówczesnej kulturze wspominano o tych ziemiach utraconych na wschodzie. Chętniej nawiązywano do tradycji ziem zachodnich, prawda? Natomiast w tym filmie troszkę ten balans pozostał, ale zdecydowanie silniejsza jest ta więź z ziemiami utraconymi. Pierwszy raz w tak jawny sposób w kinie popularnym się o tym opowiada. Potem jeszcze była taka znana dylogia Haliny Uderskiej, sfilmowana chyba, która z kolei opowiadała o losach Polaków lwowskich z Kresów Południowo-Wschodnich. Ale dla wprowadzenia do kultury popularnej tego tematu przesiedleń, wędrówki ludów, ten film zrobił bardzo wiele. Druga sprawa to jest właśnie dobre ulokowanie w tradycji literackiej, już nie chcę powiedzieć szekspirowskiej, ale tej freudowskiej na pewno, pewnie jakość wykonania. To, że te postaci aktorów bardzo dobrych, zwłaszcza Wacława Hańcza, ale i Wacława Kowalskiego, którzy jednak weszli rzeczywiście do takiej, do wszystkie tam Kargul podejść do płota, do takiej kultury popularnej, do życia codziennego Polaków. Przez to też ten pewien, nawet więcej niż stereotyp polskości, bo tutaj bardzo dużo mówi się o tym typie charakteru narodowego, prawda? Gdzie więcej pokazuje się cech ujemnych, co zawsze dobrze robi dużej widowni, jak widzi się w takim krzywym zwierciadle, a nie przypochlebia się jej autor. Tu widać mnóstwo takich ujemnych cech. Ksenofobia, niechęć do obcego. Przypomnę taką moją ulubioną kwestię z tego filmu, kiedy oni już zbliżają się na te ziemie zachodnie i syn mówi do ojca: patrzaj, tatko, człowiek. A on mówi: a gdzie to człowiek? Musi tutejszy. Więc ta trudność kontaktu między tymi głównymi bohaterami, oczywiście, że ona jest zrównoważona przez rozmaite cechy pozytywne, dzięki czemu oni właśnie są traktowani przez widzów jako ci tytułowi sami swoi. To wszystko dobrze zrobiło. Oczywiście pomogło temu filmowi także taka delikatnie ukryta zawartość, powiedzmy, propagandowa. Tyle, co było konieczne, żeby film wprowadzić na ekrany. Jednak czujemy dystans do tego krewnego Johna Pawlaka z Ameryki i przyjmujemy raczej za bohaterami ich punkt widzenia, ich przywiązanie do tej nowej ziemi, która zastąpiła im tę utraconą ziemię ze wschodu. Dla niego jednak ta ziemia tamta ma coś nie do zastąpienia i on jest skłonny przyjmować tę zasadniczą pozycję w sporze, co wydaje się tutaj, jeśli patrzymy oczami bohaterów, cokolwiek anachroniczne. No jest to tylko takich kilka do refleksji o tym filmie uwag, który jest oczywiście po prostu świetnie opowiedzianą komedią, jedną z kilku obok Skarbu Buczkowskiego czy Chyba chcę spać Chmielewskiego, które zostały z komedii PRL-u, no jeszcze powiedzmy sprzed rejsu, prawda, i sprzed późnego Barei w naszej tradycji. No ale takim ciekawszym do ugryzienia, jako propozycja przeżycia odbiorczego przypadkiem w czasie dzisiejszego seansu, to jest, nie ma co ukrywać, to jest Salto Konwickiego, od którego też zaczniemy